Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Mamy Zielone Pojęcie. Naszymi gośćmi są pan Józef Puciłowski, rolnik, choć chyba bardziej odpowiednie byłoby, właśnie nie wiem, przedsiębiorca rolniczy. Ma pan ponad 500 hektarów, to jest dużo ziemi do... Nie, to jest indywidualne, prywatne gospodarstwo rolne. O, proszę zapamiętać, bo to są ważne rozróżnienia. I dr Wiesław Fiałkiewicz z Instytutu Inżynierii Środowiska, człowiek, który w swoich pracach badawczych i wdrożeniowych zajmuje się między innymi tym, jak zatrzymać wodę w glebie. Oczywiście rozmawiamy jeszcze przed wiosną, mamy przedwiośnie, pada deszcz. W kularach rozmawialiśmy o tym, że ziemia jest mokra, woda stoi na polach, co oznacza, że część zbóż może wygnić już zasianych, wschodzących, ale ja bym chciała zacząć od tego, co naukowiec dzisiaj, badacz, naukowiec, inżynier może dać i co daje praktykowi, czyli rolnikowi. Czy te dwie sfery, nauka i rolnictwo, one się przenikają, one są do siebie w kontrze, one się uzupełniają, one z siebie czerpią? Jak to jest, panie doktorze? Moim zdaniem te dwie dziedziny powinny się wzajemnie uzupełniać i pracować dla siebie. I tak przynajmniej w dotychczasowej mojej działalności się to odbywa, że realizując różnego typu projekty związane z rolnictwem, staram się, żeby to nie pozostawało tylko na uczelni, ale żeby te projekty były realizowane wspólnie z rolnikami. Tutaj mamy właśnie pana Józefa, z którym rozpoczęliśmy kilka lat temu jeden z projektów. No i myślę, że jest to droga na transfer wiedzy z poziomu uczelni do praktyki. Proszę mi powiedzieć, bo ja mam takie wrażenie, że rolnictwo z jednej strony jest, wydaje się, kluczową gałęzią, mogę chyba powiedzieć gospodarki, ale nie tylko, bo to jest istotna część środowiska, ochrony środowiska, egzystencji człowieka. Bez rolnictwa nie wyżyjemy jako ludzkość, bo po prostu nie będziemy mieli co jeść. Ale tak naprawdę o rolnictwie mówimy albo wtedy, kiedy są protesty rolników, które bywają czasami bardzo gwałtowne. One się przetaczają praktycznie przez całą Unię Europejską falami. Często są takie spektakularne zdjęcia z Francji czy z Niemiec, gdzie rolnicy wyrzucają plony w centrum Paryża na przykład, czy w Berlinie. Protesty w tej chwili przetaczają się przez Polskę. One dotyczą Zielonego Ładu, cokolwiek oczywiście ten Zielony Ład znaczy, bo mówi się o tym, że konieczna jest ochrona klimatyczna, gospodarka zeroemisyjna, że jako ludzkość powinniśmy wykonać wiele działań, które tak naprawdę ochronią nawet nie nas, ale przyszłe pokolenia. Ale ja bym chciała zapytać, czy tak naprawdę na poziomie i takim naukowym, poza oczywiście tymi, którzy specjalizują się w takich badaniach i działaniach jak pan, jest naprawdę świadomość tego, że bez rolnictwa my nie istniejemy jako ludzkość? Na pewno taka świadomość jest i staramy się, aby dotrzeć nie tylko do producentów rolnych, z którymi współpracujemy, ale również do normalnych odbiorców, czyli konsumentów. Do takich ludzi jak ja, którzy idą do warzywniaka i muszą coś kupić. W ramach projektów, które realizuje, nasza współpraca polega nie tylko na wymianie wiedzy pomiędzy naukowcami, pomiędzy praktykami, ale również pomiędzy odbiorcami. Są specjalnie dedykowane zadania, w których należy się komunikować ze zwykłymi mieszkańcami i przekazywać im tę wiedzę, rozpowszechniać wiedzę wśród nich również. To niech pan mi powie, pan jest praktykiem, jest pan przedsiębiorcą rolnym, ma pan indywidualne gospodarstwo i to jest chyba dużo, 540 hektarów. 14. 514. Tak. Może będzie 540. To proszę mi powiedzieć, czy kiedy przyszedł do pana naukowiec Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, to co pan sobie pomyślał? O Boże, co ten człowiek ode mnie chce? Albo to jest świetny pomysł, bo w końcu zrobimy coś razem. Jak to wyglądało i od czego zaczęliście? Wtedy, kiedy w ogóle ta pierwsza myśl do mnie dotarła, informacja, to ja poczułem się wyróżniony. Ponieważ muszę się przyznać, stosunek w ogóle do ziemi, do pracy na roli jest szczególny. To znaczy? To znaczy urodziłem się, powiem, że na ziemi i w tej chwili mojego wieku już dosyć takiego
podeszłego, cały czas pracuję i uważam, i przekazuję to przy okazji, że praca na roli produkcja żywności jest najważniejszym w ogóle celem i zaszczytem. Muszę powiedzieć, że do mnie jak ktoś tam przychodzi, mówi o jakiejś, żeby ziemię na coś innego przeznaczać, to spotyka we mnie człowieka, który uważa, że ziemia, w zasadzie ziemia, która była rolną, ma pozostać rolną. Ja pod tym względem jestem, bym powiedział, nietypowy i Czyli niemoralny. żadna deweloperka Nie, i tutaj budowa w ogóle fabryki. ja nawet nie prowadzę rozmów. Jeżeli ktoś tam do mnie nieraz podchodzi, czy coś tam mówi o jakichś innych tego, uważam, że to jest... Uprawa ziemi to jest zaszczytem. Ziemię trzeba pielęgnować i ona w tej chwili naprawdę się odwzajemnia. I to jest, uważam, że to jest dla mnie dobrodziejstwo i szczęście zarazem. To niech pan mi powie, co jest dzisiaj dla współczesnego rolnictwa w uprawie tej ziemi wyzwaniem. Co jest trudnością i co jest wyzwaniem. Z czym pan jako praktyk tak naprawdę mierzy się? Bo ja wiem, że wiosną coś rośnie, i jak jadę pociągiem, no to widzę, że coś się zieleni, potem są te żółte pola rzepaku, potem się to zbiera i moja wiedza tak naprawdę zatrzymała się na etapie szkoły podstawowej, że są 4 zboża, nawet nie wiem, czy je do końca umiałabym odróżnić od siebie, szczerze powiedziawszy. Niektórzy może mają problemy z odróżnieniem pszeńżyta od pszenicy, ponieważ sprzedaję i takie, spotykam się z takimi faktami. Ja uważam, że pytanie, co jest najważniejszym problemem, ja uważam, że mimo wszystko ten produkt to jest towar. I tutaj trzeba, żeby przy naszej produkcji, niestety ona musi być opłacalna. I jest niedobrze, bo kiedyś wszyscy produkowali, w ogóle wszystko opierało się na uprawie ziemi, wywozili na jakiś targ, w zależności od tego i cena się kształtowała na rynku, na targowisku. Targ to było miejsce wymiany sprzedaży, wymiany poglądów. Tak kiedyś mnie przynajmniej... Życie społeczne. Tak. I teraz bym powiedział, gdy w tą dziedzinę bardzo głęboko wkracza polityka i zaczynają się, bym powiedział, ograniczenia, ingerencje. Możesz, nie możesz, należy mniej, więcej w ogóle tutaj. I to powoduje... Czyli te tak zwane kwoty na przykład mleczne. Różnego rodzaju sterowanie. Ja uważam, że ten ład zawsze był w gospodarstwie. W każdej wsi ileś było rolników, wszyscy uprawiali lepiej lub gorzej. Wtedy było widać, że ten rolnik jest lepszy. Bym powiedział, on jest taki, on bardziej wydajny, przykładny i był szanowany przez to bardziej... Był takim gospodarskim, wzorem gospodarza. Tak, ja właśnie akurat tak wyrosłem i uważam, że ta praca, powtarzam, praca na roli. Ja bym nazwał, że praca na roli na ziemi, ta ziemia wymaga pewnego rodzaju pieszczoty. Jeżeli ją się dosłownie tak dba, miłością, ona to autentycznie w pełni oddaje. Jestem zupełnie, nie tylko że przekonany, ja to doświadczam, bym powiedział, cały czas. Ale ja bym chciała w takim razie zapytać, może postawię inaczej pytanie. Pan się zajmuje, najnowszy projekt, który pan robi, to jest 20 podmiotów w to zaangażowanych, 12 krajów europejskich i to jest projekt, który bada oddziaływanie nawozów azotowych, tak mogę to uprościć, azotu. To proszę dokończyć. Chyba pani troszkę pomyliła różne projekty, które aktualnie jest prowadzę. Jest ich kilka, ja dopowiem, jest ich kilka i wszystkie są bardzo ważne. Aktualnie prowadzę 3 projekty na uczelni i jednym z nich jest ten, o którym pani mówi, ale to jest projekt, który finansuje nasza agencja, Narodowa Agencja Nauki. Dotyczy on rzeczywiście azotu i naszym celem w tym projekcie jest doprowadzenie do zrównoważonego nawożenia upraw w taki sposób, aby nie zanieczyszczać wód. Głównie o to chodzi. Nie wiem, czy wiedzą państwo na przykład, że nawozy mineralne, nawozy azotowe, które są stosowane na polu, mają swoją skuteczność średnią dla całego świata 30% wykorzystania. Co się dzieje z tą resztą? Reszta trafia do wód właśnie. Jest to taka substancja, która jest po prostu wymywana, podatna na wymywanie. Oczywiście są miejsca, gdzie ta skuteczność jest większa. W Europie mamy ponad 50% skuteczność.
odzyskiwania azotu przez rośliny, natomiast no, są też kraje, gdzie ta skuteczność jest o wiele mniejsza. Tak? Ja dopowiem, bo jakby nie ma wątpliwości, że jak to się mówiło, Fritz Haber, naukowiec związany z Wrocławiem pośrednio, jego żona Karla Immerwahr robiła na Uniwersytecie Wrocławskim doktorat z chemii, była wybitną chemiczką, zginęła tragicznie, popełniła samobójstwo, jest kilka wersji przyczyn, które za tym stały, ponieważ Fritz Haber, jej mąż, prowadził badania nad gazami bojowymi w czasie I wojny światowej, ale Nobla dostał za azot właśnie, za odkrycie przemiany, która doprowadziła do produkcji nawozów azotowych i mówi się, że Haber uratował ludzkość od klęski głodu, dając jej możliwość poprawy plonów. Ale ponad 100 lat od odkrycia Habera i od przyznania mu Nagrody Nobla, no właściwie dzisiaj jesteśmy w jakiej sytuacji? Spojrzenia na nowo na nawozy azotowe. Rozumiemy, że one nie tylko ratują nas przed głodem, ale też mają inne różne skutki oddziaływania na środowisko. Jak to dzisiaj wygląda? Tak, no, zdajemy sobie sprawę, że ich wpływ na środowisko naturalne jest znaczący. Tak? Znaczna część wód powierzchniowych w Polsce jest głównie zanieczyszczona substancjami z pól. Czyli to są te rzeki, które kwitną, tak? Jeziora, te zielone które są rzeki, zielone, tak. takie, które tam glony rosną, zarastają. Jest tak zwana przyducha, tak to się nazywa, ryby giną i tak dalej. Ja bym chciała też pana zapytać, ponieważ jest wiele mitów dotyczących używania, stosowania nawozów azotowych. Jest taka tendencja wśród mieszczuchów, nie obrażamy mieszczuchów, bo ja też jestem, że tak powiem, miastowa. Nigdy nie miałam niestety rodziny na wsi, więc jestem w jakiś sposób pozbawiona pewnego doświadczenia, ale panowało takie przekonanie, że na wsi, w uprawie to w ogóle czysta chemia na tych polach, że ci rolnicy te nawozy to tak jakby, nie wiem, rzucają łopatami na te pola i tam się wszystko niemalże, upraszczając oczywiście i przejaskrawiając, starza w tym azocie. Jak to tak naprawdę wygląda? Bo przecież nawozy azotowe to jest chyba droga, że tak powiem, impreza w rolnictwie. No na pewno droga, cena się zmienia. W ostatnich latach było tak, że cena, gdy tam tona kosztowała 1200, to później nawet wzrosła do 4 i teraz tak, były takie czasy w ostatnich, teraz ona zmalała. Ale ja uważam, że mówiąc o swoim gospodarstwie, o swoim przykładzie, że no, trzeba się uczyć cały czas. I traktuje się to jako wyróżnione, że ktoś tutaj z przypadku, jakaś tam organizacja wytypowała moje gospodarstwa, podpowiedziała tutaj panom z uczelni, że na moim polu mogą doświadczać, praktykować, bym powiedział, jak się w ogóle, jak się zachowuje gleba, jaka jest jej struktura, jak poziom wody. I ja z tego korzystam. To może nie tak ja, ale w moim tym gospodarstwie małym zatrudniam też 2 pracowników i oni na bieżąco, bym powiedział, monitorują, mogą podglądać, jak w ogóle wszystkie elementy, które, bym powiedział, są analizowane i badane przez uczelnie, tego. Ja już, ponieważ jestem starszy jako gospodarz. Czyli pan technologię niekoniecznie, że tak powiem, absorbuje, ale ma pan młodszych, którzy są w tym lepsi. Ale to jak to wyglądało? Przyjechaliście do pana do gospodarstwa i chodziliście po tych 514 hektarach, żeby wybrać jakiś kawałek, na którym założycie stanowisko badawcze? To, że chodziliśmy, to tak było. Nasze pierwsze spotkanie polegało na tym, że przeszliśmy prawie całe gospodarstwo wzdłuż i wszerz. Deptaliśmy te grunty wspólnie. Przy czym ja bym chciał zwrócić uwagę, że to nie zawsze jest tak, że jak się prowadzi doświadczenie, to się wycina mały fragmencik pola i na tym fragmencie pola się prowadzi doświadczenia. My, współpracując tutaj z panem Józefem, raczej szliśmy w tym kierunku, aby sprawdzić, czy te nasze rozwiązania, które były już testowane, powiedzmy, w tej skali laboratoryjnej albo małej skali, czy one będą zdawały egzaminy na szerszym obszarze, na większym obszarze. W związku z tym nasze doświadczenia, które prowadziliśmy w ramach tego pierwszego projektu, były prowadzone na polach, które miały po hektarze. Mieliśmy kilka takich poletek wydzielonych, które różniły się składem gleby, klasą gleby i to były duże, tak? Chodziło nam o to, żeby w dużej skali sprawdzić, czy nasze rozwiązania
nadają się do stosowania. Jak pan patrzy na takie implementowanie, to takie mądre słowo, czyli jak takie wdrożenie potencjalne tego, co ustala ekipa, że tak powiem, od doktora Fiałkowicza? Jak pan patrzy na to jako praktyk? Podgląda to pan? Pyta pan tych młodych, a co tam wymyśliliście, a jak to wygląda, a co z tego możemy mieć? Co ta ziemia będzie z tego miała? Znaczy, to nie tylko, że pytam moich młodych pracowników, ale stale z nimi rozmawiam. I uważam, że można to przenieść, bo ja z tych doświadczeń, które tutaj mamy dzięki współpracy z panem doktorem i w ogóle z doświadczeń współczesnych mogę powiedzieć tylko tak, że te duże małe gospodarstwo miałem dziesiątki lat wcześniej. Duże gospodarstwo poproszono mnie i przyjęłem je w roku 95, to już kilka lat temu. Wiem, jaki stan był i jaka była wydajność. Jeżeli powiem, że w tej chwili ta wydajność, dzięki właśnie to, o czym my tutaj mówimy, stosowaniu tych nowoczesnych środków, technologii, innej kultury uprawy, tejże ziemi, pieszczoty tej ziemi, wydaje mi się, znaczy nie wydaje, mam dowód, wydajność zwiększyła się dwukrotnie. Czyli jak miałem tam ileś ton, to teraz 2 razy tyle zbóż zbieram. Z tego samego areału. Uważam, że to jest wykładnik podniesienia wiedzy, kultury, sposobu uprawy, bym powiedział, Ale to niech pan mi powie, czy rolnik to jest taki człowiek, który jest konserwatystą i robi wszystko tak, jak się robiło za dziadka, pradziadka i pradziadka, bo tak się robiło zawsze i nie będziemy tu nic zmieniać? Czy dzisiaj rolnik, sam pan powiedział, że rozmawia pan z tymi młodymi, swoimi pracownikami, musi być czujny, musi mieć takie radary nastawione, musi obserwować, że to jest wiele czynników, które determinują jego pracę, bo oczywiście to są na przykład zmiany klimatyczne, to jest z jednej strony zagrożenie suszą, z drugiej strony powodziami, to jest nieprzewidywalność tej... Sytuacja ekonomiczna, potrzeby na rynku, właśnie, które są tutaj. Wydaje mi się, że na tym czuwam chyba bardzo mocno. To znaczy nie tylko, że ja pytam, my wspólnie razem ten wóz ciągniemy. Uważam, że staram się tutaj, wyrażę swoją wolę, moich pracowników, ja ich traktuję jako współpracowników. To są moi współpracownicy. Ja do swoich pracowników nie zwracam się, że to jest mój pracownik, aczkolwiek ja jestem wyłącznym właścicielem, a to są moi, podkreślam tutaj przy okazji, to są moi współpracownicy, którzy pracują, powinni być zadowoleni z swojej pracy, czy są to oni mogą określić. Skoro pracują, to ale jeżeli mamy takie wyniki, bym powiedział, i z gospodarstwa, które było pozostawione, trzeba powiedzieć wyraźnie, pozostawione przez Skarb Państwa zupełnie odłogiem. Znaczy ziemia była przyłączona do innego gospodarstwa, ale mówię o siedlisku, które było niepilnowane, niedozorowane, spalone, zniszczone. I pozwolono mi wziąć ziemię i zarazem, o czym ja nawet byłem nieświadomy, bo ono znajdowało się zupełnie w innym zakładzie rolnym, że nie, tą ziemię panu pozwolimy wziąć i będzie pan, bym powiedział, urzędowo czy gospodarował w tamtej sąsiedniej wsi, tam gdzie zakład rolny został zlikwidowany ileś 10 lat temu. Dachy spalone, część ścian przywróconych. Ja tutaj dzięki z tą moją skromną załogą, to nie tylko, że ziemię uprawiam. Odbudował pan to siedlisko. W zasadzie odbudowałem i w tej chwili jestem na etapie, że jest taki, bym powiedział, zabytkowy tam spichlerz. I ten spichlerz, on nigdy nie był spichlerzem, ale urzędnicy nazwali to spichlerzem i tak figuruje, bym powiedział, w spisie tym architektów. I ja ten spichlerz odbudowuję. Uważam, że jednym z celów tego, żebym powiedział, budynku, to, że jeżeli studenci będą przyjeżdżać do mnie na pole, bo mi było wstyd. Nie miałem gdzie ich w ogóle zaprosić. Ja nie miałem żadnego ani biura, ani pomieszczenia. W ogóle jest tylko praca, jak to mówią, na polu. Mieszkam zupełnie też gdzie indziej i te moje pozostawione siedlisko, uważam, że odbudowałem już w znacznej części. Powiem wprost, że zwracałem się do urzędników, że może ktoś mi pomógł. To przy okazji korzystam. Nie dostałem żadnej pomocy. Robię to sam, własnymi, jak to mówią, siłami, rękoma. Dzięki temu, co wypracowałem, zarobiłem na tej ziemi. Staram się, żeby to wróciło i tam zostało ku moim potomnym.
To jest mój cel. To jest niesamowite. To ja pana zapytam. Czy jak pan współpracuje z rolnikami, przedsiębiorcami z obszaru rolnictwa, czy to jest środowisko konserwatywne, czy to jest jednak środowisko otwarte na zmiany, próbujące jakby odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości z jednej strony administracyjnej, biurokratycznej, z drugiej strony jednak związanej ze zjawiskami przyrodniczymi, które oddziałują na tę sferę bardzo silnie? Jak w każdym społeczeństwie, tak i wśród rolników mamy różne odłamy, można by powiedzieć. Mamy osoby, które będą wszystko negowały, które będą konserwatywne. Są osoby otwarte, tak jak pan Józef. Są osoby, które też starają się nadążyć za wszystkimi nowymi technologiami. Ostatnio byłem na konferencji związanej z rolnictwem cyfrowym, na którym był młody rolnik, który w swoim gospodarstwie stosował techniki satelitarne do wspomożenia jego produkcji. Proszę państwa, to jest coś, z czego my sobie nie zdajemy sprawy, bo ja podejrzewam, że bardzo wielu naszych słuchaczy, oczywiście nie twierdzę, że wszyscy, ale jakaś część, która niekoniecznie ma związek z rolnictwem, jest zatrzymana trochę na etapie ciągnika, może brony, może rozrządnika, to nawet ja takie słowo znam, nie wiem jak to działa, ale wiem, że jest. Jakiejś przewidywalnej struktury, są jakieś maszyny i jest tym wszystkim człowiek, a tu mamy nagle technologię satelitarną, to jest rzeczywiście kosmiczne. Zgadza się. I do czego służy technologia satelitarna w rolnictwie? Co można z tym zrobić? Na przykład do monitorowania rozwoju roślin. Do monitorowania może technologii uprawy, to znaczy jak ta maszyna... Podpowiadania, żeby maszyna, która pracuje, bym powiedział, była jak najlepiej wykorzystana i ona jest sterowana, bym powiedział, w sposób... Jeżeli byśmy wrócili dla przykładu do nawożenia, to nawożenie nie musi być jednakowe, jedną dawką na całym polu. Wykorzystując na przykład techniki satelitarne, wspomagane badaniami polowymi, możemy ustawić tak pracę traktora, który będzie rozsiewał nawozy, żeby w tych miejscach, gdzie składników odżywczych w glebie jest pod dostatkiem, nie trzeba było stosować, natomiast tam, gdzie ich brakuje, żeby ta dawka była odpowiednio zwiększona. Czyli to jest monitorowanie tego, jak na przykład zboża rosną na polu z góry i sprawdzanie, w jaki sposób te rośliny czerpią z tego, co jest w glebie, jak rozumiem, tak? I w odpowiednim czasie dozowanie. Tak. To jest dużo matematyki, chemii? Jak właściwie to traktować? Czy rolnik dzisiaj to jest taki człowiek, który jest takim omnibusem, ma jakieś specjalne programy, zeszyty, notuje to? Jak to właściwie wygląda praktycznie? Znaczy ja, tak jak wspomniałem na początku, może widać, czy nie widać mnie, wiek już jest, bym powiedział... Nie widać, proszę państwa, nie widać, ale nie powiem, ile pan ma lat. Tak. W każdym razie rzadko kto w tym wieku już tak pracuje w rolnictwie, powtarzam. To ta ziemia panu daje siłę. Tak. I ja uważam, że tylko dzięki pracy tej na roli i przy czynnościach związanych z tą produkcją, ja się czuję właśnie tak. Ale nie, ja powiem wprost, ja mam 78 lat i robię wszystko, nie wiem, czy mi się udaje, bo może dzieci moje nie bardzo, ale wnuki, których tak zachęcam, żeby one, bym powiedział, mogły przyjść, dokonamy tu później szczególnej klasyfikacji wyboru i stosować, realizować zadania te, które właśnie tutaj mówimy, które wynikają z pracy na roli na ziemi. Uważam, że to może ja sam już nie mam takiej zdolności, żeby to, jak to mówię, realizować, aczkolwiek rozumie się stał i uważam jako cel swój stworzyć warunki, żeby moi następcy, wnukowie mogli to robić. Czy się uda? Zobaczymy. Jak spotkamy się za 22 lata, to już będzie 100, to wtedy odpowiem. Ja bym jeszcze chciał może dodać, że w ramach projektu, które realizujemy, są specjalne zadania dedykowane temu, aby opracowywać narzędzia informatyczne, które tych rolników będą wspomagać, żeby oni nie musieli się uczyć tej chemii czy biologii, tylko wzięli swój telefon komórkowy czy tablet i zobaczyli, w którym miejscu jaką
pracę należy wykonać. To rozumiem, że to może być aplikacja, która będzie go informowała, że tutaj masz deficyt czegoś, a tu trzeba dodać, ale tu jest nadmiar, tu trzeba podlać wodą. Dokładnie tak jest. No to jest zupełnie kosmiczne, powiem szczerze, bo to jest coś, co się wydaje zupełnie poza takim pojmowaniem rolnictwa u przeciętnego Kowalskiego, który chodzi do warzywniaka, kupuje marchewkę. Ale ja bym chciała zapytać, czy rolnictwo w ogóle jest w stanie sobie poradzić bez wspomagania? Takiego zewnętrznego typu właśnie na przykład nawozy, typu dodatkowe dostarczanie wody, typu właśnie aplikacje, monitorowanie. Czy jesteśmy na takim etapie, że po prostu wszystko się specjalizuje? A więc rolnictwo, jeżeli chcemy, żeby ta produkcja żywności rzeczywiście była na odpowiednim poziomie, żeby nie było głodu, bo choć z drugiej strony twierdzi się, że głód na świecie wynika z błędów w dystrybucji żywności, a nie w możliwościach produkcyjnych. Czy w ogóle jest możliwe takie rolnictwo, nie chcę używać słowa ekologiczne czy naturalne, bo to jest oczywiście błędne użycie. Jest też takie. Jest, tylko że tutaj też są jakieś określone wymogi prawne, na przykład jak to powinno być prowadzone. Wydaje mi się, że ludzie często mówiąc o powrocie do natury nie mają zielonego pojęcia, na czym ten powrót tak naprawdę ma polegać, no bo trudno, chyba że wracamy do jaskiń bez telefonów komórkowych, co wydaje mi się, skończyłoby się totalną klęską wszystkich, bo nie wiem, kto sobie dzisiaj radzi bez telefonu komórkowego czy tabletu, ale czy jest możliwy powrót, w cudzysłowie, do przeszłości, czyli do tego rolnictwa bez wspomagania, czy po prostu nie ma odwrotu i w różnej skali, na różnym poziomie to jednak jest oczywiste, że rolnicy i rolnictwo to jest nowoczesna gałąź gospodarki. Tak jest, to jest nowoczesna gałąź gospodarki, ale tak jak pani powiedziała, istnieje możliwość powrotu, tylko ja bym powiedział, że nie w 100%. Jak wszyscy dobrze wiemy, areał rolny maleje. Jest coraz mniej ziemi, którą uprawiamy. Jest coraz mniej ziemi, które uprawiamy. Jeszcze do niedawna rolnicy, zwłaszcza ci mniejsi, posiadający kilka hektarów, uprawiali tę ziemię. W tej chwili z tych małych gospodarstw rolnych mało które dalej uprawia ziemię. Z czego to wynika? Z kosztów, z nieopłacalności, z lęku przed ryzykiem? Czy wszystko po trochu? Wszystkiego po trochę na pewno można tam znaleźć. Każdy ma prawdopodobnie inny powód, dlaczego tego nie robi. Natomiast do czego dążę? No myślę, że w 100% nigdy już nie wrócimy do takiej sytuacji, że będziemy prowadzili gospodarstwo naturalne, naturalnymi sposobami. Więc naszym zadaniem jest teraz tak zastosować wiedzę, najnowsze technologie, aby wpływ tego rolnictwa był jak najmniejszy, żeby dążyć do tego stanu neutralnego w środowisku. Tak? Wpływ rolnictwa, negatywny wpływ rolnictwa na środowisko, doprecyzujmy, czyli chodzi na przykład właśnie o te nawozy azotowe, które nie są wykorzystywane w pełni swoich możliwości i spływają na przykład do rzek, powodując ich kwitnienie. Albo są uwalniane do powietrza, do atmosfery. Ale to ja bym chciała zapytać, bo mówi się też o głodzie ziemi, prawda, wśród rolników, bo jest taka część rolników, która chce tę ziemię uprawiać. Pan powiedział, że właściwie tych gospodarstw małych, które jeszcze do niedawna były typowo rolnicze, no jest coraz mniej. Ta ziemia jest sprzedawana, jak zakładam, pewnie odralniana i tam powstają osiedla mieszkaniowe, czy jakieś, nie wiem, fabryczki i tak dalej. To ja bym chciała zapytać pana, kiedy pan przejmował gospodarstwo, jak rozumiem, po rodzicach, tak? To znaczy ja miałem swoje indywidualne, własne, pracowałem, przełyszy na tym uprawiałem i w pewnym momencie, dokładnie określonego dnia, 2 dni przed przetargiem tego zaproponowano, czy bym nie wziął tego dodatkowego gospodarstwa. Duże gospodarstwo rolne. Ku mojemu zaskoczeniu i sprzeciwie wszystkich członków mojej rodziny postanowiłem i wziąłem to gospodarstwo rolne. Naprawdę? Rodzina nie chciała, żeby pan miał więcej ziemi? Ponieważ pozycja moja wcale nie była zła. Uprawiałem jakieś małe gospodarstwo. Po co więcej problemów? Utrzymywałem rodzinę na odpowiednim poziomie.
Po co takie duże gospodarstwo jeszcze brać sobie problem tutaj, nie? Ale ponieważ wszyscy się byli przeciwni, to ja postanowiłem wziąć i uważam, że to dobrze zrobiłem. Jest pan przekorny. Tak. Ale proszę mi powiedzieć, rozumiem, powiedział pan, że pan się urodził na wsi, jakby ziemia jest od zawsze wpisana w pana życie, czyli rozumiem, że pana rodzice też byli rolnikami. Znaczy, to jest historia dosłownie, ponieważ ja też, może przy okazji się pochwalę, tak się złożyło, że badam swoich przodków ileś wieków. Czyli prowadzi pan drzewo genealogiczne. Tak. To może nie tylko tych drzewo, ale dysponuję dokumentami z roku 1500, gdzie król Władysław IV za szczególne zasługi wojenne w wojnie polsko-rosyjskiej nadał ziemię dla moich przodków. Tak przy okazji to się chwalę. Dla moich przodków. I ta wieś do dzisiaj od mojego nazwiska ma tą nazwę. Puciłówka? Puciłki. Gdzie to jest? Puciłki. I ponieważ mój ojciec osiedlił się na ziemiach, to nie tematem naszego dzisiaj było spotkania, ale mój ojciec jako osadnik wojskowy II Armii Wojska Polskiego, który na Kresach wstąpił, szedł był nad morzem i do Berlina, uzyskał pozwolenie, sprowadził się koło Milicza i przejął gospodarstwo rolne. Uważam, że był odpowiednim rolnikiem. Pasiekę odpowiednią cały czas też prowadził, także ja też stale jestem związany, bym powiedział, też z pszczelarstwem. Miał przed wojną już specjalną szkołę pszczelarską, nawet skończoną. Ale wracam do tego mojego drzewa, moich przodków. I więc tak się złożyło. I ojciec ciągle mówił, że przodkowie nasi wyjechali, bym powiedział, było takie przyzwolenie, że w Grodzieńskiej guberni, to jest akurat teraz aktualna Białoruś, w Grodzieńskiej guberni, tam w tym rejonie dosłownie, gdzie są wioska Puciłki, bardzo liche ziemie. Ja tam byłem, teraz jeżdżę co roku. Tam teraz tylko w zasadzie jest duża kopalnia żwiru, ziemia, siano tylko, mówili chreczkę i owies. Tylko grykę i owies. Tak, byli chreczko sieje. Czyli taka nazwa była nawet potoczna. Biedna ta szlachta zagrodowa. Ale to niech pan mi powie, pomijając tych chreczko siei, wspomniał pan, że pana tata był dobrym rolnikiem. Czy pan jakby przejął tę schedę, został rolnikiem, co pan wykorzystywał z tego, co on robił? Co było taką tradycją, którą się człowiek uczył, jakby zaczynał pomagać rodzicom, a co pan wdrażał sam i czy tu nie było na przykład takiego zderzenia, że tato mówił, a co ty mi tu będziesz wymyślał? Ja muszę tu sprostować, to nie zupełnie tak, bo ja też wyrosłem przy rodzicach na tej ziemi, ale miałem szczęście, skończyłem zupełnie inną szkołę średnią i później uczelnię, jako nierolniczą, zupełnie nierolniczą. I też bym powiedział, mam inny jeszcze profesję, zawód zupełnie inny, o czym tutaj... Czyli miał pan też inne spojrzenie po prostu dzięki temu. Ale zawsze miałem koło siebie nawet te małe gospodarstwa rolne, 5-hektarowe, które uważam, że uprawiałem, a szczególnie też w czasie tej pracy w tym gospodarstwie, muszę powiedzieć, że mam 4 dzieci. U mnie taką szkołę dostali cała 4, że w pewnym etapie wszyscy odeszli ode mnie i zostawili samego. Sam sobie radź. Tak, ale to jest moje zdanie, wynikało to z pracy, na jaką ja tutaj może chyba bardzo, ja wiem, muszę się przyznać, surowo czy bardzo stosowałem. Ale oni teraz już wracają, rozumiem. Uważam, że szczególnie wnuk, który u mnie, ja uważam, że moje zdanie, że wróci i dalej będzie uprawiał. Ale to też, że ja jak uprawiałem te małe gospodarstwo i miałem jakoś taką, mogę zaryzykować swoją pozycję, poproszono mi, czy nie wziąłbym tego. Byłem jedynym kandydatem do tego Ktoś uznał, że pan sobie poradzi, ale właśnie dlatego chciałam o to zapytać, bo pan mi nie odpowiedział. Czy kiedy pan, mając zupełnie inne wykształcenie, jakby zupełnie inny kierunek, w którym pan być może mógł związać swoją przyszłość zawodową, kiedy pan już się zajął tym rolnictwem, czy to było tak trochę jak Nie ma mocni, gdzie ten narzeczony
Ani Pawłakówny, to on będzie mechanizator rolnictwa i on tu nowoczesność w domu i zagrodzie wprowadzi? Czy będzie taki jak Kargul, który tam się niekoniecznie otwierał na te nowości? Jak to jest? Czy takie zderzenie takich na przykład dzisiaj technik satelitarnych z tym, co pan robi, czy to jest zderzenie, czy tego nie ma? Nie ma tego pola konfliktu, bo jakby każdy znajdzie miejsce i można się dogadać między rolnikami. Ja mówię o tym, bo to, że są konflikty międzypokoleniowe, starzy, młodzi, to jest jakby naturalne, to jest wpisane w egzystencję człowieka. Ale to tutaj jest gdzieś pośrodku to pole, dosłownie w przenośni, które wymaga jakiejś pracy. I jeden to robi tak, drugi to robi inaczej. I jak się dogadać, żeby to było z pożytkiem dla tego pola i dla tych ludzi? No wydaje mi się, że podstawą w ogóle moją to by było, to może nie to jakieś oddziaływanie nowoczesnych nauk czy technologii. Nie, to była miłość autentycznie. U mnie w domu mówią, że ja jestem, bym powiedział, w pewnym stopniu może jakiś niepoprawny czy szalony w stosunku do moich relacji do ziemi, którą miałem wtedy i teraz tak samo. Ziemię od rodziny? To wcale się pani nie pomylała. Tak? Proszę spytać mojej małżonki. Ona powie, że na pierwszym planie to jest właśnie dopiero później. Jest rodzina, ona. Tak, najpierw jest ziemia. Tak. To proszę mi powiedzieć, to będzie oczywiście bardzo nienaukowe pytanie, jeżeli tak to mogę sformułować. Czy kiedy wychodzicie na to pole, które jest, z jednej strony rośnie tam zboże, jest to plon i dużo jest tutaj takiej trochę, powiedziałabym, magii, czegoś pierwotnego. No ale z drugiej strony jest też nauka, są twarde badania, matematyka, chemia, obliczenia, trzeba założyć projekt. Czy wychodzicie na to pole z jakąś taką dozą, nie wiem, szacunku do tej matki ziemi, że tak powiem? Czy to jest, czy tutaj nie ma miejsca na taką arogancję, która jest trochę wpisana w człowieka, że tu trzeba trochę pokory, takiego poczucia, że to jednak my sobie możemy dużo rzeczy zaplanować, ale jest duży margines nieprzewidywalności. Panie doktorze, jak to jest? Jest bardzo duży margines nieprzewidywalności. Nie tylko od pola, ale i od natury. Dobrze pamiętają ostatni rok, kiedy mieliśmy bardzo długi okres suszy. Tym razem mamy nadmiar tej wody, nie wiadomo jak ją zatrzymać, bo jest jej tyle. W związku z tym, jeżeli nie będziemy współpracować, jeżeli nie będziemy szukać rozwiązań i nie będziemy pokorni w stosunku do tego, co nam daje natura, to nigdy sobie z tym nie poradzimy. Panie Józefie, wchodzi pan na pole i mówi, To urodź mi ja troszeczkę tu uważam, że pokora, jeszcze raz użyję słowo pokora, jest najważniejsza. Pokora, to co ja na początku już powiedziałem, i szacunek dla tej ziemi. To jest, bym powiedział, to jest podstawa. To jest rzecz, uważam, że święta. Ja tu przy okazji chciałem tylko powiedzieć, bo jest jakiś taki mit czy pogląd jest, że wielu rolnikom, chłopom nie chce się pozostawili swoje gospodarstwa rolne, bo w tej wsi było, na przykład, nie będę wymieniał, 116 gospodarstw, w tej chwili nie ma ani jednego. W ogóle wszyscy ziemię pozostawili, przekształcają na działki budowlane, a ta ziemia, bym powiedział, z jednej strony może jest, leży, albo też chcą sprzedać jako działki budowlane. Ja uważam, że to nie są winni ci rolnicy. Ci rolnicy w wyniku sytuacji, jaką stworzono im, zostali zmuszeni, że im się zupełnie nie opłaci uprawiać te gospodarstwo 5-7 hektarowe. Bo że on na przykład ma tam te 5 hektarów i niektóre zabiegi, które musi wykonać, na przykład wykosić tylko te zboże i koszt koszenia przewyższa wartość ceny, niż on teraz sprzeda, to on mówi do mnie, panie, to przecież jak to mogę? Pan tyle za kombajn kosztuje, a ta kukurydza teraz kosztuje 500 czy 600 zł, czy ta pszenica. Jest to wynik właśnie polityki, sytuacji, którą stworzono, że tym trzeba być szalonym, takim małym rolnikom, żeby uprawiać tą ziemię. Jeszcze kilku znam takich, że ma konia i tam te 5 hektarów uprawia. To są zupełnie ostatni już rolnicy. Małe rolnictwo całkowicie zniszczono, wybito im z głowy tym rolnikom i oni w tej chwili, bym powiedział, nie uprawiają
bo byliby, powtórzę, byliby szaleni, gdyby oni to dalej uprawiali. Ale mówi się o tym, no, bo powiedział pan o małych rolnikach, ale wspomniał pan, bo to jest też taki ciekawy kontekst, o tym, że dotarł pan do dokumentów poświadczających nadanie ziemi przez króla Władysława pana przodkom. No to takimi chyba najbardziej znanymi drobnymi rolnikami, tak to chyba trzeba nazwać, są mieszkańcy Podhala, którzy mają ziemię z nadań królewskich i wiadomo, że oni tej ziemi nie sprzedają, a to jest licha ziemia, ona nie daje jakichś wielkich plonów i to są małe gospodarstwa. I przez lata mówiło się tak naprawdę, że słabością polskiego rolnictwa jest duże rozdrobnienie rolne. Czyli czy my dzisiaj jesteśmy w przededniu, nie chcę używać słowa rewolucji, ale jednak jakiejś zmiany społecznej i przyszłość będzie należała do dużych gospodarstw rolnych, takich od 500 hektarów wzwyż, bo inaczej się po prostu nie da? No, w sytuacji politycznej, jaką aktualnie mamy u nas w kraju i na świecie, no niestety, ale rolnictwo należy, jest, bym powiedział, w dysponowaniu, tylko duży rolnicy mają szansę. No bo w innym przypadku, żeby ten mały mógł uprawiać, no to ta cena produktu tego towaru, mleka, masła, seru, musiała być zupełnie inna. I to jest rzecz, bym powiedział, niezależna od rolnika. Dlatego też, no niestety, ale tylko duże gospodarstwa potrafią, co mnie dzięki opatrzności akurat się udało, ktoś mi wtedy zaproponował i widzę, że tutaj na tym gospodarstwie rolnym, że można, jak to mówią, wygospodarować i można żyć. Czyli rozumiem, że przyszłością będą duże gospodarstwa. Jaka jest jeszcze przed nami, co się może zmienić w rolnictwie pana zdaniem, panie doktorze? Co nas czeka w przyszłości w rolnictwie? Sztuczna inteligencja? Właśnie mi to pani z ust Tak. Jeden z projektów, które aktualnie będziemy realizować, dotyczy tego, żeby wykorzystać sztuczną inteligencję w tym celu, aby wspomagać procesy decyzyjne zarówno decydentów, którzy decydują, jaką politykę w stosunku w rolnictwie stosować, jak i dla rolników, żeby wiedzieli, kiedy dokładnie mają wyjechać na pole, żeby to, co zrobią, nie zaszkodziło środowisku, jakie nawozy zastosować, jakie technologie zastosować wręcz. Jest pan gotowy na sztuczną inteligencję w swoim gospodarstwie, indywidualnym gospodarstwie rolnym? Czy to ci młodsi przyjdą i powiedzą, panie Józefie, czas na zmianę, chatboty, sztuczna inteligencja? Ja chyba już nie mam zdolności osobiście takie, mówię o sobie, ale moi przodkowie, co im tutaj życzę i deklaruję pomóc. Następców. Jest to, bym powiedział, kierunek nieodwracalny. Ja uważam, że to jest warunek, który nawet konieczny, tak. Proszę państwa, musicie się nad tym poważnie zastanowić, spróbować sobie wyobrazić sztuczną inteligencję, tyle się mówi o jej wykorzystaniu na przykład do pisania tekstów, do pisania raportów, a to jest zupełnie nowa przestrzeń, sztuczna inteligencja w rolnictwie, to jest coś, co nas czeka. Rozumiem, że studenci też już szykują, nie wiem, co szykują, zęby, mózgi, wszystko szykują do tego, żeby pracować przy wdrażaniu sztucznej inteligencji w gospodarstwach rolnych i przyszłością będą duże gospodarstwa. Te małe to jednak będzie bardziej hobby, jak rozumiem. Hobby i produkcja niszowa. Proszę państwa, dr Wiesław Jałkiewicz, Instytut Inżynierii Środowiska, ekspert od projektów unijnych, które mają chronić rolnictwo nie tylko polskie, ale również europejskie i środowisko, które jest integralnie z tym rolnictwem związane, i Józef Pociłowski, gospodarz, rolnik, 514 hektarów, który, jak mówi, ziemię trzeba kochać i trzeba ją pieścić i ona się wtedy odwdzięcza temu, kto ma dla niej miłość. Czyli, proszę państwa, kochajmy ziemię. Glebę, powiedzieliby specjaliści. Tak. Ziemię mówią laicy, tak jak my. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.